Today on Earth Focus, fracking Poland. International companies are moving in to tap Poland's shale deposits. Local communities say it will destroy their way of life. Coming up on Earth Focus. Northern Poland. This is a picturesque land of farms, rolling hills and pristine forests. The people are fiercely independent and proud of their unique home, but some are worried. Poland has found itself caught up in the global hunt for natural resources. The region around the city of Gdansk is rich in underground gas, and energy companies want to drill for it. But to do so, they have to utilise a controversial method known as hydraulic fracturing, or fracking. In the US, fracking has been linked to a host of social and environmental problems. Makes me mad. Makes me very mad. Because my life is over without my water. These rural Polish communities have heard the horror stories and don't want it in their backyard. But the fracking industry disputes such concerns. We've allowed folks to go and speak for us. Others, like Josh Fox and Gasland, environmentalists, folks who have an agenda. And that agenda sometimes is based on misinformation. Fracking is spreading globally, from the US into Europe, the former USSR, and well beyond. Some countries, France included, have imposed a moratorium. Others, including Poland, have embraced it, with over 100 concessions recently awarded. The ecologists travelled to Poland twice to investigate this new frontier. Edward Sawicki is an organic farmer in this tiny Kashubian village. His farm sits on a gas hotspot. Zaczęło się od tego, że firmy, które poszukują, robią badania sejsmiczne dla firm wydobywczych. Zaczęły nas nachodzić w ubiegłym roku i to nie było nawet nachodzenie, to było nękanie nas i terroryzowanie, zagrażanie nam, że nas wywłaszczą, karami pieniężnymi, różne rzeczy próbowali. He's worried about the impact on water sources in the region, particularly if chemicals used in fracking processes leak. He believes other forms of pollution may follow. Jak będzie oczyszczane i w atmosferę pójdzie, czy w powietrze, tym co będziemy oddychać, ten gaz, to znaczy jak będzie oczyszczany ten gaz, te pozostałości z tego wydobycia, nie? Żeby ten gaz oczyścić, żeby stał się, jak rząd mówi, ekologiczny, to wtedy on będzie, ale ten cały syf zostanie tutaj na miejscu, u nas. Some here do accept that Poland's gas reserves are economically important, but are opposed to the fracking process itself. W związku z tym chciałabym, żeby pomyślano o tym, że w jakiś inny sposób, żeby to wydobywać. Owszem, ten gaz jest potrzebny, ale czy kosztem akurat natury i ludzi, którzy tutaj żyją, bo na pewno stracą także ludzie, którzy zainwestowali w przemysł turystyczny, a także potencjalne, już nawet mówiąc tylko potencjalne zagrożenie wyciekami czy skażeniem środowiska spowoduje to, że płody rolne nie będą kupowane przez odbiorców. In this village, in the grip of the Polish winter, farmers are also concerned. Gospodarujemy tu już jako czwarte pokolenie na tym gospodarstwie i tu ziemia przechodzi z ojca na syna i jest dziedziczona i tu jest bardzo wielki głód ziemi i my się bardzo tu martwimy o tę ziemię, a wiadomo, że bez wody żyć się nie da. Woda potrzebna jest nie tylko roślinom, ale też nam, ludziom do życia i zwierzętom do hodowli. They maintain they were given very little information by either the gas company or the authorities before gas drilling began. Ja tak też do końca nie znam się na tym, informacji jest bardzo mało, ale jak się wczytuję, to jednak oni przechodzą przez warstwy tutaj wód na różnych głębokościach i może być ta woda albo skażona. Residents here say the gas industry has presented a misleading image of fracking. Firmy na zebraniach sołeckich powiedziały, że
Jest otwór, który posiada 3 rury zabetonowane cementem i nie ma możliwości przedostawania się gazu czy popłuczyny do wód gruntowych. My skądinąd wiemy z internetu i z rozmów z mieszkańcami Pensylwanii czy Kanady, że płuczka, która wydostaje się po szczelinowaniu, przenika do wód gruntowych i zatruwa wody. The filmmaker behind Gasland, Josh Fox, recently pledged solidarity with Polish activists. There's no evidence right now that shale gas can be developed sustainably. There's no evidence that we can withstand what this would mean for our climate. But fracking is the only way to extract shale gas, according to Chris Faulkner. There is currently absolutely no way to extract shale gas without using hydraulic fracture stimulation or fracking. So there is no substitute for it currently. Without it, there is no discussion of how shale is going to impact anything because there'll be no shale gas coming out of the ground. He rejects the claim that communities have been left in the dark or misinformed. I've been to Poland. I've attended in meetings in villages where oil and gas companies, including Chevron, have sat with people and explained to them what is happening, what the process is, and how it's going to impact the community. So I don't believe that every single person has been left in the dark. Now, maybe some folks feel like they have, but the information is being disseminated. He also rejects that fracking will lead to contamination of water. Now, I don't believe that we're contaminating drinking water. I don't believe that what we're doing is harmful to the environment, or I would not be doing it. But critics highlight concerns over drinking supplies. Więcej, jest ogromny zbiornik wody pitnej strategiczny wokół Gdańska. Przy tej ilości odwiertów jest prawdopodobieństwo prawie równe 100%, że dojdzie do większego lub mniejszego zanieczyszczenia tej wody. They say the fracking industry has embarked on a glossy PR exercise to win over hearts and minds. Local people say the fracking industry has even used the church's influence to persuade people that fracking is safe and that it will benefit the community. Ksiądz proboszcz, który poświęcił to przedsięwzięcie i byłem bardzo zdziwiony, że ksiądz też jest bardzo za taką inwestycją, która grozi tutaj bytu nam, mieszkańcom, jego parafianom. We tracked down the priest alleged to have been involved. Nie, pan, staram się jak najmniej kontaktu. Święciłem tutaj tą wieżę, jak oni to robili, bo tam poprosili mnie, dla mieszkańców odprawiłem 6 świąt. Tak, to są rzeczy, myślę, że miłe tej firmy, która to robiła. Ale to bez jakichś takich wzajemnych zobowiązań. To nie było jakichś datków na kościół? Nie. Oni tam przekazali tylko przekazali taką kwotę, tam 5 000 na dzieci, wyjeżdżały na kolonie i po prostu ja tego korzystałem na dzieci. A tak to nie było. They gave 5,000 złotych. No to panu się tłumaczy, tak? No bo to nie, tylko coś słyszeli o tym. The potential is bright. I think it's going to take some time. It won't happen overnight. But I think Poland is off to a great start, though the early success may be questionable, but you would expect to see that in a frontier play where you don't have any experience, no knowledge, and you're trying to chart a pathway forward. Cały czas podaje nam się przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie gaz łupkowy jest takim sukcesem. Jednak jest dużo różnic. Whatever the coming months and years hold, those advocating fracking have their work cut out. Airwaves,
a global channel of uncompromising stories. World news, documentaries, entertainment, and culture. Link TV, connecting you to the world. For more information, visit linktv.org.